Yeah! Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy gadać sobie na dwa tematy. Po pierwsze, w jakich butach biegać zimą po mieście, a po drugie, zajmiemy się najgorętszą premierą roku 2022, jeśli chodzi o buty do biegania, a mianowicie pogadamy o Asicsie Novablastie trójce, który według specjalistów do spraw biegania, zajawkowiczów do butów biegowych, recenzentów jest właściwie najlepszym albo kandydatem do najlepszego buta tego roku. Mamy co prawda listopad, ale już widać zimową aurę, śnieg pierwszy spadł i niektóre osoby, które biegają po mieście, zastanawiają się, czy ich buty dadzą sobie radę. No i zanim do tego przejdziemy, to jeszcze pogadajmy sobie w ogóle o bieganiu zimą, które jest bieganie jesienią, zimą i początek wiosny. Najlepsza pora w ogóle, żeby zacząć biegać. Amatorzy mają zbyt wysokie tętno, przez co szybko odechciewa im się biegać w wakacje, bo wysoka temperatura jeszcze pogarsza bieganie, nie biega się zbyt przyjemnie. Dlatego wielu biegaczy, czy amatorów, czy już biegających kilka lat, zawsze powie Wam, że najlepsze bieganie jest właśnie teraz. Kiedy jest 10-5 stopni, idealnie się wtedy biega. Najważniejszą kwestią, jeśli chodzi o bieganie o tej porze roku, tak naprawdę jest strój. Moim zdaniem, gdy temperatura spada poniżej 5 stopni Celsjusza, już powinniśmy rezygnować z krótkich spodenek na rzecz dłuższych, ocieplanych leginsów lub po prostu długich leginsów bądź spodni. Ubieramy się również ciepło po sam korpus, czyli ubieramy już długie rzeczy, rękawiczki, komin, buff pod szyję i czapka bądź opaska. To wszystko powinno nam towarzyszyć o tej porze roku, ponieważ wychłodzenie jest pierwszym zagrożeniem dla nas, pogorszeniem stanu zdrowia, szybsza infekcja. To wszystko stanie się, kiedy będziemy ubierać się za lekko. Oczywiście każdy z nas ubierze się na cebulkę tak grubo, jak potrzebuje. Jedna osoba będzie potrzebować 3 warstw, druga 2, a trzecia dosłownie jednej ciepłej warstwy i to już zależy od Was. Najważniejsze, żeby ubierać się ciepło. Natomiast jeśli chodzi o obuwie, to na dobrą sprawę bardzo często poleca się bieganie w tych samych butach, w których biegamy cały rok, w wakacje, jesienią, czyli po prostu w treningowych butach. Jeżeli biegamy po mieście, no to są buty z bieżnikiem asfaltowym. Jednak mamy dwie kwestie. Jeżeli zaczynają się mrozy i jest naprawdę zimno, ale nie ma śniegu, to radziłbym dokupić sobie jakieś ciepłe skarpetki z dodatkiem wełny lub dedykowane trailowi, ponieważ te skarpetki po pierwsze będą grubsze, będą lepiej trzymać ciepło i będą wyższe ponad kostkę, co jest istotne do ochrony i osłonienia naszego Achillesa. Nie powinniśmy zimą biegać w krótkich skarpetkach typu PED. Najlepiej jakby skarpetka była wyższa i zasłaniała Achillesa po to, żeby utrzymać w nim temperaturę. Szczególnie jeżeli nie będziemy biegać w leginsach długich, tylko na przykład wybierzemy spodnie, to moim zdaniem ciepła, dłuższa skarpetka to jest must have dla każdego biegacza miejskiego zimą. Druga sprawa, jeśli chodzi o same buty, dopóki nie ma śniegu, bieżnik typowo miejski da sobie radę. Powinien być zarówno dobry podczas mokrej aury i dosyć śliskich chodników, aczkolwiek w momencie, gdy spadnie śnieg, będzie warstwa śniegu, który sam w sobie jest śliski, pod naciskiem buta, to przesunięcie i krok będzie niepewny. W tym momencie zastanawiałbym się już o posiadaniu drugiej pary butów trailowych, ewentualnie butów z bieżnikiem uterenowionym, butów w wersji miejskiej, bo takie konstrukcje też się pojawiają. Jest ich na rynku naprawdę sporo i można kupić sobie buta, który zachowa amortyzację buta miejskiego, a doda nam właściwie tylko dwa elementy. Pierwszym będzie właśnie bieżnik uterenowiony, zwykle tam sama mieszanka gumy, ale bardziej agresywna, ząbki dwukierunkowe, wystające, które przede wszystkim lepiej wbiją się, czy to w śnieg, czy to nawet w lód, chociaż no może nie można powiedzieć tu o wbiciu, ale złapią lepszą trakcję. A druga kwestia to jest cholewka, która w wersjach trailowych, uterenowionych zwykle czubek ma troszkę lepiej zabezpieczony, zdarza się, że jest grubsza, no i zdarza się też, że ma troszkę więcej odblasków. I to właściwie tyle. Ewentualnie niektóre modele mają cholewkę wodoodporną. Nie mówię o Gore-Texie, tylko mówię o jakichś na przykład membranach hydrofobowych, które mają dobrą oddychalność, ale po prostu chronią przed wilgocią. No i tutaj płynnie możemy przejść do premiery najgorętszego buta, którym nawet ja się jarałem jeszcze na pół roku przed premierą, gdy pierwszy raz zobaczyłem, jak będzie ten but wyglądał. Chodzi o Asicsa Novablasta trójkę,
który co ciekawe występuje w wersji uterenowionej, więc nie bez powodu poruszam te dwa tematy w jednym odcinku, ponieważ Nova Blast trójka, wydany teraz we wrześniu na sezon jesień-zima 2022-2023, już można powiedzieć przechodzący, ma wersję typowo asfaltową, którą mam ja, oraz udało mi się załatwić też wersję z dopiskiem TR. I jest to wersja właśnie taka uterenowiona i obie wersje dzisiaj na tym filmie Wam pokażę i powiem Wam troszeczkę o nich, chociaż może na początku w ogóle pogadajmy sobie o Nova Blastie. Nova Blast jako seria jest dosyć świeża na rynku, bo to są dosłownie 3 lata, coś takiego. W momencie, kiedy te buty się pojawiły, zrobiły trochę szumu, ponieważ dostały nową piankę podeszwową Flight Foam Blast, zaczęły wyglądać jak nie Asicsy, czyli zaczęły po prostu wyglądać nowocześnie, na buty szybkie, na buty dynamiczne, na buty z przyszłości. I trzecia generacja tych butów moim zdaniem przerosła oczekiwania wszystkich i dlatego długo przed premierą była tak bardzo hypowana. Hypowana na przykład na kanałach zagranicznych, takich jak Believe in Run, takich jak kanał Kufuziego, który też ciut przed premierą buty dostaje. James Demore też troszkę to hypował. Ginger Runner. Ogólnie jest całkiem dużo youtuberów zagranicznych, którzy mają delikatne dostępy przedpremierowe i właściwie wszyscy wiedzieli, że ten but będzie świetny. Wyglądem po prostu bije na głowę większość butów na rynku, nowoczesnością, tym wyprofilowaniem pianki podeszwowej w kształt origami. W skrócie mówiąc, Nova Blasty trójki to jest dalej linia butów treningowo-startowych, która moim zdaniem jest przede wszystkim butem do treningu i ewentualnie szybkiego treningu, bądź startu dla amatora. Poprzednie Nova Blasty, pierwsza i druga generacja, oparte były na piance Flight Foam Blast, bardzo miękkiej i responsywnej, natomiast trzecia generacja dostała Flight Foam Blast Plus, czyli tą samą piankę, która jest w Nimbusach, tą samą piankę, która jest w Glide Ride w wersji trzeciej pod śródstopiem, pod samą stopą, czyli piance mega mięciutkiej. Według pomiarów durometrem mamy tam od spodu poniżej 30 do maksymalnie jakieś 32-3 wskaźnika durometru, co oznacza naprawdę masełko. Ale w praktyce wcale nie jest tak miękko, jakby się mogło wydawać, ponieważ biegając w tym bucie już kilka treningów, nie powiedziałbym, że to jest amortyzacja Nimbusa. To nie jest maks amortyzacji. To jest amortyzacja bardzo przyjemna i komfortowa, ale umożliwiająca szybsze bieganie. Ale zanim jeszcze o tym powiemy, szybsze bieganie. Zwykle buty do szybkiego biegania powinny być odpowiednio lekkie. No ale na specyfikacji, stronie Asicsa, ja tam czytam 250 gramów, ponad 250 gramów w tym bucie. To jest niezła waga, jak na buta treningowego, nawet bardzo dobra, ale jak na buta do startów już niekoniecznie. Ale okazuje się, że ktoś chyba się pomylił, ponieważ ja mam rozmiar samplowy, czyli rozmiar 9 US, który jest rozmiarem, w którym mierzy się parametry buta, podaje się jego wagę, podaje się jego podstawowe, bazowe parametry właśnie na podstawie tego rozmiaru. To jest to, powiedzmy, rozmiar tak zwany samplowy, wzorowy. No i ja, ważąc sobie tego buta na wadze kuchennej, w lewym bucie mam 240 gramów, a w prawym 235. Oznacza to, że coś tu się chyba nie zgadza i ktoś się mocno walnął, albo nie wyjął wypełnienia z butów, albo nie wiem co zrobił, albo brudnego ważył z podeszwą pełną błota. Bo na dobrą sprawę bardzo rzadko zdarza się, że jakiekolwiek buty mają taką, pomyłkę w masie. Oznacza to w skrócie, że przy 240-235 gramach ten but spisuje się przy szybszym biegu całkiem przyjemny. Jest znacznie bardziej stabilny od pierwszej i drugiej generacji. Drugą generację mam na własność. Pierwszą generację miałem tylko na nogach w sklepie, nie miałem tego buta prywatnie, ale miałem okazję w nim troszkę potruchtać. I przyznam szczerze, że trzecia generacja jest najlepiej dopracowaną ze wszystkich. Pod względem wyglądu, stabilności, amortyzacji, przewiewności. No jest to but niemalże perfekcyjny. Nova Blasty trójki to naprawdę genialne buty, ale średnio spisują się zimą. Mówiąc w skrócie, miałem okazję już w nich biegać w momencie, kiedy napadało trochę śniegu. O ile biegło się po prostym, czyli po prostej ścieżce, bez żadnego podbiegu, wszystko było spoko. Natomiast wszystko się zaczęło sypać w momencie, gdy pojawiały się podbiegi ze śniegiem. I tam kilka razy po prostu poczułem, jak stopa zaczyna mi uciekać, zacząłem tracić przyczepność do podłoża. Taka sytuacja, co ciekawe, nie dzieje się w Nova Blastie wersji TR. I tak jak Wam mówiłem, jedna konkretna zmiana.
Zmiana płaskiego bieżnika na bieżnik znacznie grubszy, bardziej agresywny. Ciężko powiedzieć, czy z innej mieszanki gumy. Moim zdaniem to jest dalej Ahar Plus, czyli guma węglowa o wysokiej twardości, niezłej przyczepności, ale przede wszystkim bardzo trudno ścieralna, tak żeby te 1000 km można było w miarę komfortowo w nim zrobić. No i wersja TR jest właściwie odpowiedzią na to, żeby wziąć tego buta i biegać nim właśnie jesienią, zimą i na początku wiosny. Tam, gdzie jest ślisko, tam, gdzie jest błoto. Jeżeli ktoś kupił tego Nova Blasta trójkę na premierę, zaczął w nim biegać od września, podjarał się butem, ale zajebisty but i zaczął biegać zimą i doświadczył tego, czego ja doświadczyłem, czyli braku przyczepności po prostu na śniegu, może sobie pozwolić, jeżeli tylko ma na to budżet, na Nova Blasta TR-kę i korzystać z niego właśnie na śliskim, a nawet w lekkim terenie. Powiem Wam, że bieganie w TR-ce po prostu po ziemi jest i po lekkim błocie również było bardzo komfortowe i nie sprawiało żadnego problemu. Ogólnie, tak jak powiedziałem, Flight Foam Blast Plus w tym bucie odczuwalnie nie jest tak super miękki jak w Nimbusach, dlatego bieganie po dosyć miękkim podłożu, czyli naturalnym terenie, wcale nie jest przesadne w takim bucie. Powiedziałbym, że jest stabilnie, komfortowo i nie jest wcale zbyt miękko. Recenzenci butów biegowych jarają się Nova Blastem przede wszystkim ze względu na to, że świetnie wygląda i jest mega uniwersalny, jeśli chodzi o bieganie dla amatorów. Szybki trening w nim zrobisz, rozbieganie w nim zrobisz, dostaniesz te 1000-1200 km żywotności, pianki podeszwowej amortyzacji, nic dodać, nic ująć. Jest to but bliski perfekcji, moim zdaniem takie 9/10, bliski perfekcji. Perfekcyjnych butów moim zdaniem chciałbym doczekać w przyszłości, chociaż mój top 1 tego roku jest dla mnie butem perfekcyjnym, ale o nim opowiem Wam innym razem. Kręcę Wam ten odcinek w momencie, kiedy jest Black Friday i Nova Blasty 2 można dosyć tanio wyłapać. Jeżeli chcecie złapać sobie dwójkę, to szczerze mogę polecić, bo Nova Blasty 2 to są naprawdę jedne z moich ulubionych butów na dłuższe rozbiegania oraz takie urozmaicone treningi z akcentem, z szybszym biegiem gdzieś w środku. Natomiast trójka w tym momencie jest trochę droższa, możecie ją kupić na oficjalnej stronie Asics-a. Możecie ją kupić nawet w sklepie, w którym pracuje Studio Sport, ale tylko w wersji TR, czyli z bieżnikiem uterenowionym. Standardowej wersji nie dostaliśmy, ale na pewno dostaniemy ją już na wiosnę, ponieważ zamówiliśmy jej sporo i bardzo się z tego cieszę, bo uważam, że to są mega buty, którymi można się jarać, a już na wiosnę, już w ogólnej sprzedaży będzie jeszcze ciekawszy but, który będzie takim super saiyanem, jeśli chodzi o Nova Blasty i mam nadzieję, że uda mi się go dostać i przetestować go dla Was. Ale to dopiero za parę miesięcy. Teraz spotkamy się za tydzień we wtorek, ale dopiero przed świętami top 10 butów 2022 roku. Także dzięki, że byliście ze mną dzisiaj, trzymajcie się i cześć!